You be the view and I'll just be me. Hejo, tu Regina. Władysław Starewicz był człowiekiem o wielu twarzach. Choć znany głównie jako reżyser, filmowiec i animator filmów lalkowych, występował również w wielu innych rolach. Był zamiłowanym przyrodnikiem, znanym z kolekcjonowania motyli, chrząszczy i innych owadów. Wręcz można nazwać go entomologiem, mimo braku formalnego wykształcenia. Przede wszystkim jednak był artystą, wolną duszą, poszukującym ekspresji, a także eksperymentorem i pionierem wielu technik, które dziś stanowią podstawę animacji. Przez wszystkie lata swojej twórczości oponował każdy etap produkcji filmowej. Czasem występował w roli reżysera, innym razem jako scenograf, operator kamery, montażysta czy dźwiękowiec. Nierzadko łączył te wszystkie funkcje, tworząc filmy niemal całkowicie samodzielnie. Wiódł skomplikowane i barwne życie, ale pozostał człowiekiem skromnym, unikającym pierwszych stron gazet, afiszów i rozgłosu. Wolał spokojną, samotną pracę nad swoimi dziełami z dala od zgiełku. Z tego też powodu, mimo wielu udanych produkcji, które zdobyły międzynarodowe uznanie, wiadomo o nim stosunkowo niewiele. Był prekursorem wielu technik filmowych, a mimo to współcześnie mało kto o nim wie. Jest tak słabo znany, że trudno dziś nawet jednoznacznie określić jego narodowość. On sam uważał się za Polaka, lecz Polacy jako naród wyparli jego pamięć, ponieważ ośmielił się urodzić w Rosji i tam spędzić większość swojego życia. Z tym przekazem zwracam się do Was, drodzy widzowie, oglądając ten film, zadajcie sobie pytanie, czy jego dokonania i osobiste przekonania nie czynią z niego postaci, którą powinniśmy cenić, a przynajmniej pamiętać. Sierpnia 1882 roku w Moskwie urodził się Władysław Starewicz, syn Aleksandra Starewicza i Antoniny Lagieckiej, przedstawicieli polskiej szlachty zaściankowej, których los zaprowadził aż do stolicy Imperium Rosyjskiego. Ojciec Władysława pochodził z Surwiliszek, niedaleko Kajdan, na terenie dzisiejszej Litwy. Brał czynny udział w powstaniu, walcząc m.in. w bitwie pod Szawlami. Po rozbiciu jego oddziału, w poszukiwaniu bezpieczeństwa wraz z żoną zbiegł do Moskwy, gdzie szybko znalazł zatrudnienie w aptece, a niedługo potem objął po zmarłym bracie posadę urzędniczą. W takich warunkach Starewicz spędził pierwsze 4 lata życia. W 1886 roku niespodziewanie zmarła jego matka. Jak pisał później w pamiętniku, był to punkt zwrotny w jego życiu. Obawiając się rusyfikacji syna i negatywnego wpływu braku kobiecej opieki, ojciec postanowił odesłać go na wychowanie do Konwna, gdzie mieszkała liczna rodzina ze strony matki. Pierwsze wspomnienia Starewicza zanotowane w pamiętniku pochodzą z Pierasławia Zalewskiego pod Moskwą, gdzie ojciec pracował jako urzędnik. Już wtedy ujawniły się jego zainteresowania, które miały wpłynąć na całe jego życie. Fascynacja zwierzętami, obrazy czarnych wron na śniegu, czy dziecięce próby artystyczne, jak lepienie figurek z błota i gliny, oraz pierwsze podejścia do gry na skrzypce. Po przeprowadzce na Litwę jego pasje nie zanikły. W otoczeniu ciepła rodzinnego domu, w którym mieszkali 2 babki, wujostwo oraz dziadek, Władysław rozwijał swoje talenty, z ukrycia obserwował akwarele dziadka i oleodruki wujów, sam próbując sił w malarstwie. Starewicz, pomimo braku matki, dorastał w ciepłej atmosferze zgody i zrozumienia. Rodzinny spokój zakłócał jedynie, jak sam artysta to określił, jego talent do komediactwa. W jego wspomnieniach nie brakuje anegdot o tym, jak znów pakował się w kłopoty, a jego rodzina zamartwiała się o jego przyszłość. Przeważnie były to niewinne dziecięce figle, jak wtedy, gdy wyśmiewał się z księży, odprawiając zaimprowizowane msze na ściętym pniu drzewa, czy kiedy wymalował wizerunki nielubionego kolegi i jego rodziny na drzwiach publicznych toalet. Zdarzały się jednak i poważniejsze wybryki, które w opresyjnej rzeczywistości Imperium Rosyjskiego mogły mieć dla niego poważne konsekwencje. Najbardziej ryzykownymi pomysłami
młodego Władysława było zorganizowanie strzelnicy na werandzie domu, gdzie celem był portret generała gubernatora wileńskiego Michaiła Murajowa oraz ucieczka z mszy odprawianej z okazji urodzin cara. Pomimo nieokiełznanej natury, młodzieńcze życie Władysława toczyło się względnie spokojnie, aż do jednego przełomowego wydarzenia. Miał około 10 lat, gdy zaprzyjaźniony z rodziną oficer zabrał go na pokaz magicznej latarni. Proste urządzenie, składające się z kilku szklanych soczewek i lampy, pozwalało wyświetlić ruchome obrazy. Przedstawienie urzekł młodego Władysława. Poruszające się pejzaże gór, spadające gwiazdy, jeżdżące pociągi oraz kucha z gadającą świńską głową na długo zapadły mu w pamięć i rozbudziły jego ciekawość sztuki. Od tego momentu zaczął intensywnie eksperymentować. Widok chłopca bawiącego się szkłami i świecami przestał kogokolwiek dziwić. W krótkim czasie opanował sztukę rzutowania obrazów i rozpoczął przygotowania do pierwszego pokazu. Jedynym problemem był brak odpowiedniego ciemnego pomieszczenia. Rozwiązanie przyszło przypadkiem. Jego wuj w pijackim szale powybijał szyby w jednym z pokoi, a nie mając środków na ich naprawę, zabił okna deskami. Tak powstała idealna sala projekcyjna. W programie pokazu znalazły się obrazy natury, a kulminacją wieczoru, który zgromadził całe podwórko dzieci, była projekcja kominiarza czyszczącego komin, który w komiczny sposób potykał się o własne nogi. Przedstawienie odniosło ogromny sukces, lecz twórcza dusza Władysława szybko zaczęła szukać nowych inspiracji. Kolejnym impulsem była wycieczka na Litwę. Ojczyste strony ojca, gdzie oprócz naturalnych krajobrazów i spotkania z dalszą rodziną, zetknął się z 2 nowymi technologiami artystycznymi. Pierwszą był taumatrop, tekturowy krążek z obrazkami po obu stronach, który obracany tworzył iluzję ruchu. Drugą pasją chłopca był kineograf, znany dziś jako filmbook. Podczas wizyty w księgarni Starewicz zauważył małą książeczkę z rysunkami, która przy szybkim przewracaniu stron sprawiało wrażenie ruchu. Zainspirowało go to na tyle, że od tej pory wszystkie jego książki i zeszyty szkolne pokryte były bazgrołami i rysunkami. Cieszyło to samego Władysława, ale nie spodobało się jego nauczycielom, a ten z pozoru błahy występek zapoczątkował lawinę wydarzeń, które odmieniły życie chłopca. Niezadowolenie pedagogów w połączeniu z kolejną ucieczką z obrządów świąt religijnych doprowadziło do jego wydalenia ze szkoły. Było to szczególnie problematyczne, ponieważ w ówczesnych czasach wyrzucenie ze szkoły oznaczało zakaz kontynuowania nauki w całym okręgu. Syn urzędnika nie mógł jednak pozostać bez wykształcenia, więc po długiej rodzinnej naradzie Władysława wysłano do gimnazjum w odległej Estonii. Od tego momentu chłopak przestał żyć na koszt rodziny i musiał zacząć sam zarabiać na życie, ponieważ pieniądze przesyłane przez ojca nie wystarczały na utrzymanie. Z całego zamieszania wynikły jednak także pozytywne skutki. Na Litwie Władysław zaczął być postrzegany jako patriota, prześladowany za obronę wiary katolickiej, który bohatersko uciekł z carskich uroczystości. Bezpośrednią przyczyną jego wydalenia upatrywano natomiast w rzekomym spoliczkowaniu rosyjskiego nauczyciela. Żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca, ale plotki uczyniły z młodzieńca bohatera narodowego. Drugą pozytywną stroną sytuacji była konieczność rozwijania talentów artystycznych, które w Estonii stały się jego głównym źródłem zarobku. W Dorpacie, gdzie zamieszkał, zaczął wydawać kilka satyrycznych gazetek, których był współredaktorem wraz z kolegami ze szkoły. Jedną z nich, Kara, Kule i Kleksy, wypełniało karykatury osób, które zaszły mu za skórę, a także ogłoszenia, poezja, proza i proste łamigłówki. Talenty Starewicza były wykorzystywane również przez szkolne środowisko. Organizował pokazy magicznej latarni na apelach, malował religijne wizerunki na zlecenie katechety oraz preparował zwierzęta do szkolnego gabinetu przyrodniczego. Poza obowiązkami szkolnymi zarabiał także malując reprodukcje obrazów na zamówienie oraz tworząc pocztówki z widokami, które sygnował własnym nazwiskiem. Wszystkie te zajęcia pozwoliły mu zdobyć stypendium i spokojnie ukończyć naukę w Dorpacie. Ostatnią próbą formalnej edukacji był roczny epizod w wileńskiej szkole rysunku, który jednak szybko porzucił. Zakończenie nauki oznaczało konieczność wyboru dalszej drogi życiowej.
Starewicz postanowił wrócić w rodzinne strony, do Kowna. Kontynuował tam działalność artystyczną i zarobkową. Wciąż malował obrazy i zamieszczał karykatury swoich przeciwników w lokalnych gazetach. Używał wtedy pseudonimu Muchobój, choć i tak wszyscy wiedzieli, kto się za nim kryje. W tak małej mieścinie nie mogło się ukryć. Zyskałem wielu wrogów, ale ponieważ oni sami mieli równie wielu przeciwników, to ci ostatni stali się moimi przyjaciółmi, pisał później w pamiętniku. Młody artysta zyskiwał coraz większy rozgłos, który wzmacniały jego występy teatralne w nielegalnym wówczas polskim teatrze na Litwie oraz reputacja z dawnych lat. Sytuacja materialna i małżeństwo z właścicielką zakładu kapeluszniczego zmusiły go jednak do podjęcia prawdziwej pracy. Zatrudnił się w lokalnej izbie skarbowej, lecz nie zagrzał tam długo miejsca. Głównym powodem była jego niechęć do urzędniczej pracy. Tak jego pobyt w urzędzie oceniali znajomi. Urzędnikiem był marnym, pracy swojej nie lubił, do przełożonych odnosił się sarkastycznie i bez szacunku. Przełożeni go nie lubili i trochę się go bali. Następca naczelnika nigdy nie odważył się go oskarżyć o zaniedbanie. Starewicz publikował kąśliwe karykatury, więc nikt nie chciał mu się narazić, a do tego był zbyt popularny w mieście. Po opuszczeniu urzędu Starewicz poświęcił się kolekcjonowaniu owadów i pracy w oddziale etnograficznym w muzeum w Konwie, gdzie narodził się pomysł stworzenia filmów przyrodniczych. Był to jednak plan ambitny. Zważywszy na jego ograniczone możliwości, nie miał odpowiedniego sprzętu, doświadczenia ani funduszy, a rynek filmów przyrodniczych zdominowany był wówczas przez Francuzów. Mimo to Starewicz nie przejmował się przeszkodami. Po kłótni z żoną wbrew jej woli wyjechał do Moskwy, by na raty kupić swoją pierwszą kamerę. Na miejscu los się do niego uśmiechnął. Trafił do sklepu rosyjskiego przedsiębiorcy i właściciela wytwórni filmowej, Aleksandra Hanżonkowa. Ten, znając nazwisko Starewicza z prasy, po zapoznaniu się z jego pomysłem, natychmiast podpisał z nim umowę na realizację filmu, a do tego sprowadził do Moskwy całą jego rodzinę. Tak rozpoczęła się prawdziwa przygoda Władysława Starewicza z filmem. Był rok 1909. Po podpisaniu umowy z Hanżonkowem Starewicz od razu zabrał się do intensywnej pracy. Jeszcze w tym samym roku można było zobaczyć jej efekty. Film zatytułowany Nad Niemnem. Jego tematem były ruiny starych zamków, zarówno tych całkowicie zniszczonych, jak i częściowo zachowanych. W pierwszej części ukazano różne znaleziska archeologiczne, w tym kamienny topór z otworem. Film prezentował także sposób wykonania takiego otworu przy użyciu naturalnych materiałów. W drugiej części Starewicz przedstawił procesję Bożego Ciała w kościele w Sapieżyskach oraz żebraków kłócących się o podział zebranej jałmużny. Było to nieco złośliwe, ale właśnie taka satyryczna nuta była cechą charakterystyczną całej jego twórczości. Starewicz zawsze szukał okazji do pokazania kpiny, groteski i społecznego rozkładu. Hanżonkow był zadowolony z efektów i zdecydował się przedłużyć współpracę. Wkrótce powstały dwa kolejne filmy Starewicza, tym razem stricte przyrodnicze: Życie Ważki oraz Skarabeusze. Były to produkcje udane, ale jednocześnie przysparzały autorowi sporo problemów. Największą trudność sprawiało uchwycenie naturalnego ruchu owadów podczas nagrań. Gdy Starewicz próbował filmować żywego insekta, ten natychmiast uciekał, a ujęcie się nie udawało. Z kolei unieruchomione zwierzę traciło naturalny wygląd i autentyczność. To doświadczenie zmieniło całą dalszą karierę Starewicza. Wtedy właśnie wpadł na pomysł, by najpierw uśmiercać owady, a następnie przy pomocy cienkich drucików i odrobiny wosku poruszać ich ciałami na potrzeby filmu. W ten sposób czynił z martwych owadów swoistych aktorów. Mógł nimi swobodnie manewrować, ustawiając je w dowolnych pozach, imitując ich naturalny ruch. Efektem tego eksperymentu był pierwszy film lalkowy Starewicza, Walka żuków-jelonków, w którym dwa ożywione żuki walczą o dominację w naturalnym środowisku, stworzonym z plasteliny.
Praca Starewicza była tak realistyczna, że podczas pierwszego pokazu Han Żonków był przekonany, iż żuki są nie tylko żywe, ale wręcz wytresowane. Produkcja okazała się tak udana, że rozbudziła w Starewiczu nową pasję, która towarzyszyła mu przez całe życie. Jego głównym zajęciem stały się animowane filmy lalkowe, gatunek filmowy, który wcześniej właściwie nie istniał. Starewicz był światowym pionierem tej formy, a równolegle do niego podobne próby podejmowano jedynie w Wielkiej Brytanii, choć nie zdobyły one wielkiego rozgłosu. Kolejnym pomysłem Starewicza było ukazanie animowanych żuków zachowujących się jak ludzie. W ten sposób powstała jego pierwsza szerzej rozpoznawalna produkcja, Piękna Lukanida, będąca fantazją na temat pięknej Heleny z mitologii greckiej. Fabuła przedstawiała się następująco. W zamku króla żuków Kerwusa odbywa się bal. Na przyjęciu pojawia się zgrabny, wysoki żuk, hrabia Heros z sąsiedniego królestwa i zaczyna tańczyć z Lukanidą, małżonką króla Kerwusa. Poddani donoszą władcy o zdradzie, a ten przyłapuje Herosa na wyznaniu miłości w ogrodzie. Dochodzi do pojedynku, z którego zwycięsko wychodzi Heros. Zrozpaczona Lukanida rzuca się do rzeki, próbując popełnić samobójstwo. Lecz Heros ją ratuje, po czym porywa i więzi w swoim zamku. Rozwścieczony Kerwus rozpoczyna oblężenie wrogiej twierdzy i dopada kochanków w zbrojowni. W ostatnich chwilach Lukanida, targana rozpaczą, wysadza zamek. Wszyscy giną, a prochy zakochanych zostają pokryte płatkami róż. Miłość zwycięża. Film wywołał ogromny entuzjazm, najpierw u Han Żonkowa, potem wśród krytyków, a ostatecznie u publiczności, która po premierowym pokazie w marcu 1912 roku niemal oszalała. W kinach domagano się bisów, a sale wypełniały się gromkimi brawami. Ludzie dopytywali o metody tresury żuków, wciąż wierząc, że były one żywe. Starewicz oczywiście nie zdradził swojego sekretu. Producenci filmowi próbowali ustalić, kim jest autor i jak działa jego nieznana wcześniej metoda animacji. Film odniósł ogromny sukces w całej Europie. Został sprzedany do brytyjskich kin jako pierwszy rosyjski film, który trafił na zagraniczny rynek. Co ciekawe, pod względem fabularnym Piękna Lukanida nie różniła się od typowych filmów swoich czasów. Również opowiadała o dzielnych rycerzach i pięknych damach. Jednak jej wyjątkowość polegała na tym, że nawet najbardziej dramatyczne sceny nie wywołały smutku ani zadumy, lecz śmiech. Wszystko za sprawą ożywionych żuków. W tej produkcji Starewicz po raz pierwszy sięgnął po swoją ulubioną broń – satyrę. Tym razem wyśmiewał fałszywy romantyzm i przesadną manieryczność aktorskiej gry. Podobnym satyrycznym nastawieniem i międzynarodowym sukcesem charakteryzowały się kolejne filmy Starewicza. Zemście operatora filmowego, ostrze satyry skierowane przeciwko bohemii artystycznej i obyczajom mieszczańskim, tym razem w rolę głównych aktorów wcieliły się animowane żuki. W treści filmu znudzonym małżeństwem pan Żuk udaje się do nocnego klubu, gdzie rywalizuje z pasikonikiem o względy tancerki, Ważki. Pasikonik okazuje się kamerzystą i śledzi parę aż do domu Ważki, gdzie filmuje ich romans przez dziurkę od klucza. Po powrocie do domu pan Żuk zastaje swoją żonę w objęciach młodego artysty, innego Żuka. Po wyrzuceniu rywala wielkodusznie wybacza żonie i razem wybierają się do kina. Ku ich zaskoczeniu na ekranie wyświetlany jest film dokumentujący zdradę pana Żuka. Pasikonik bowiem jest operatorem projektora. Rozjuczony Żuk atakuje go, co kończy się tym, że para ląduje w więziennej celi. Był to kolejny międzynarodowy sukces. Film pokazywano m.in. we Francji oraz na terenach polskich. Kolejne produkcje Starewicza w podobny sposób kpiły z obyczajów. Owadzi tydzień lotniczy sarkastycznie przedstawiał popularne wówczas pokazy lotów balonów. A Czterech Diabłów opowiadało dramatyczną historię miłości kochanków z udziałem obrzydliwie wyglądających żab. Na kolejne wyróżniające się produkcje Starewicza trzeba było czekać do końcówki 1912 roku. Wówczas powstał pierwszy film dziecięcy w jego dorobku – Gwiazdka u leśnych mieszkańców.
Przedstawiał on prostą, ale piękną historię świętego Mikołaja, który o północy schodzi z choinki, gdy wszyscy śpią i wymyka się do lasu, aby zorganizować zabawę dla leśnych owadów. Podczas tej leśnej fety Mikołaj rozdaje prezenty. Owady jeżdżą na łyżwach i obrzucają się śnieżkami. Niestety, o świcie zabawa dobiega końca, Mikołaj musi zachować swoją tajemnicę, wraca na choinkę i nieruchomieje. Dzieło to było przełomowe. Po raz pierwszy Starewicz stworzył film przeznaczony dla dzieci, a także po raz pierwszy użył lalki przedstawiającej postać ludzką. Święty Mikołaj został wykonany z korka, kilku drucików, drewnianych butów i odrobiny waty. Kolejny film z końcówki 1912 roku okazał się największym sukcesem w karierze Starewicza. Konik polny i mrówka ukazał charakterystyczny dla jego twórczości dramat jednostki ludzkiej. Adaptując bajkę Iwana Kryłowa, artysta w alegoryczny sposób przedstawił losy ludzi pracowitych i letkomyślnych. W głównych rolach wystąpili tytułowa mrówka i konik polny. Film rozpoczyna się latem. Letkomyślny konik polny bierze udział w zabawach, upija się i naśmiewa z pracowitej mrówki, która zamiast bawić się, przygotowuje schronienie na zimę. Gdy nadchodzi chłodna jesień, bezradny konik polny, bez zapasów i dachu nad głową, błaga mrówkę o pomoc. Ta jednak pamiętała jego wcześniejsze kpiny i odmawia mu schronienia. Film kończy się ostatnimi podrygami zamarzającego konika polnego. Premiera filmu odbyła się w Danii i od razu przekonała do starych dotąd widzów z Europy Zachodniej. Niedługo później film miał swoją premierę w Rosji, gdzie odniósł podobny sukces, co zaowocowało jego sprzedażą na wszystkie rynki europejskie i amerykańskie. Starewicz stał się światową sławą. Wszyscy postrzegali go jako magika, który potrafi naginać wolę owadów do własnych potrzeb. Ogromny sukces Starewicza nie przełożył się jednak na powstanie kolejnych spektakularnych animacji lalkowych. Wskutek opóźnień w budowie studia potrzebnego artyście do dalszej pracy, Starewicz postanowił tymczasowo zainteresować się produkcją filmów fabularnych. Jak się później okazało, przerwa miała trwać znacznie dłużej, aż do 1920 roku. Swoją przygodę z filmem fabularnym rozpoczął od adaptacji powieści Mikołaja Gogola. Straszliwa zemsta. Było to zadanie wymagające. Książka pełna była opisów czarów i przenikania przez ściany, co trudno było przedstawić przy pomocy ówczesnych środków technicznych. Starewicz jednak jak zawsze sprostał wyzwaniu. Film otrzymał złoty medal na międzynarodowej wystawie w Mediolanie. Było to pierwsze takie wyróżnienie dla filmu rosyjskiego, a co więcej, pierwszy rosyjski film fabularny, który odniósł sukces za granicą, docierając nawet do Japonii. Zachęcony, Starewicz z entuzjazmem przystąpił do tworzenia kolejnych filmów fabularnych, które w większości były adaptacjami literatury. Powstały m.in. Noc Wigilijna na podstawie kolejnego opowiadania Gogola, Rusłan i Ludmiła oparty na poemacie Aleksandra Puszkina oraz Pan Twardowski, inspirowany powieścią Józefa Ignacego Kraszewskiego. Choć produkcje Starewicza nadal odnosiły sukcesy, radość ich twórcy z każdym rokiem malała. Przyczyn było wiele. Po pierwsze, Starewicz był postacią ekscentryczną. Wolał pracować w samotności nad animacjami lalkowymi, a aktorzy filmów fabularnych nie potrafili zrozumieć jego twórczej wizji. Po drugie, jego działalność przypadała na trudne czasy I wojny światowej, co wiązało się z problemami budżetowymi i częstą ingerencją wojska w proces twórczy. Władze wykorzystywały jego talent do celów propagandowych, co kłóciło się z jego pacyfistyczną naturą. Najważniejszym jednak powodem spadku entuzjazmu była jego rosnąca potrzeba twórczej anatomii oraz chęć wyjazdu na ziemie polskie. Wojna i częsta współpraca z polskimi aktorami obudziły w Starewiczu silne poczucie patriotyczne, dodatkowo wzmocnione przez fakt, że w Rosji i tak powszechnie uważano go za Polaka. Pod koniec 1919 roku Starewicz znika bez śladu, by po roku odnaleźć się w Paryżu. Rozczarowany dotychczasowym życiem, bez słowa opuścił Rosję wraz z żoną i 2 córkami. Wybrał drogę przez Krym, następnie przez Stambuł, a ostatecznie dotarł do Paryża. Choć pierwotnie zamierzał udać się do Warszawy, brak moskiewskich funduszy zmusił go do podjęcia tymczasowej pracy we Francji. Jak się okazało, chwilowe zatrudnienie przerodziło się w wieloletni pobyt. Starewicz pozostał we Francji aż do śmierci w 1965 roku.
Do Rosji ani do filmu fabularnego nigdy już nie powrócił. Starewicz trafił do Francji w wyjątkowo niekorzystnym dla filmowców okresie. Rok 1920 to czas powojennego kryzysu gospodarczego, który zniechęcał inwestorów do ryzykownego finansowania sztuki, zmuszał właścicieli kin do zamykania sal, a widzom uniemożliwiał zakup biletów. Kinematografia pogrążyła się w kryzysie. Jakby tego było mało, francuski rynek, w przeciwieństwie do rosyjskiego, nie był przygotowany na film lalkowy. Starewicz musiał więc nie tylko przetrwać gospodarczo trudne czasy, ale także przekonać do siebie zupełnie nową publiczność. W zadaniu temu spracał znakomicie. Błyskawicznie zaskarbił sobie sympatię wybranej francuskiej widowni. Jego pierwszy film, stworzony na francuskiej ziemi, zatytułowany W szponach pająka, przedstawiał losy muchy zaplątanej w pajęczą sieć i próbującej się panicznie uwolnić. Film natychmiast został zakupiony przez francuskie biuro braci Pasha i rozpowszechniony na rynkach zagranicznych. Podobnym sukcesem mogły pochwalić się kolejne dwa filmy: Małżeństwo Babylasa oraz Straszydło. Zdobyły one entuzjastyczne recenzje francuskich krytyków filmowych, a dodatkowo odniosły sukces także na rynku radzieckim. Film lalkowy na terenie Rosji po wyjeździe Starewicza zatrzymał się w rozwoju. Pierwsza tego typu produkcja innego autora powstała dopiero w 1927 roku. Starewicz zatem dominował w rosyjskiej animacji, nawet gdy sam ten kraj już opuścił. Dalsze lata życia Starewicza to pasmo kolejnych sukcesów. Film Żaby chcą króla odniósł światowy sukces, docierając nawet na rynki Dalekiego Wschodu i Chin. Międzynarodowe uznanie zdobył także film Słowiczy Głos, wyróżniający się piękną, ręczną koloryzacją. Produkcja ta trafiła również na rynek powojennej Polski, co samo w sobie świadczy o jej sukcesie, mimo że w Polsce Starewicz wciąż był uważany za Rosjanina i spotykał się z niechęcią. W przeciwieństwie do Polaków, Starewicza doceniali Amerykanie. Słowiczy Głos krótko po premierze zaczął zdobywać liczne nagrody i przychylność krytyków. W 1925 roku zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie na najbardziej nowatorski film fabularny, co przyniosło Starewiczowi światową sławę. Było to osiągnięcie tym bardziej imponujące, że wśród nominowanych produkcji był to jedyny film lalkowy i pierwszy film nieamerykański, który zdobył nagrodę na terenie Stanów Zjednoczonych. Amerykanie próbowali nawet nakłonić Starewicza do przeprowadzki za ocean i podjęcia pracy dla ich przemysłu filmowego, jednak artysta konsekwentnie odmawiał. W kolejnych latach coraz wyraźniej ujawnia się tęsknota Starewicza za Polską. Patriotycznym odruchu udzielił obszernych wywiadów polskiej prasie, w których po raz pierwszy odsłonił kulisy swojej pracy i obalił wciąż krążący mit o tresurze owadów. Przez resztę lat 20. i 30. pozostawał jednak we Francji, gdzie nieprzerwanie tworzył filmy lalkowe. Produkcje takie jak Oczy Smoka, Zaczarowany zegar czy Szczurze miasto i Szczurza kraina wciąż wzbudzały zainteresowanie na całym świecie. Wreszcie w 1939 roku Starewicz zdecydował, że w najbliższych miesiącach przeniesie się do Warszawy. Na początku tego roku polski producent Stefan Kattelbach podpisał z nim kontrakt na realizację filmu Pani Twardowska, opartego na utworze Adama Mickiewicza. Gdy tylko Starewicz z radością rozpoczął przygotowania do wyjazdu, wybuchła wojna i wszystkie jego plany legły w gruzach. Wojna światowa położyła metaforyczny kres karierze Starewicza. W jej trakcie artysta nie dysponował ani wystarczającymi funduszami, ani odpowiednimi warunkami politycznymi, by tworzyć filmy. W tej sytuacji poświęcił się realizacji reklam, które nie były dziełami artystycznymi, lecz jedynie komercyjną próbą zarobku. Ostatnie lata życia spędził na doskonaleniu swojej kolekcji lalek oraz tworzeniu filmów dla dzieci. Produkcje te zdobywały co prawda międzynarodowe uznanie, jednak każda kolejna przynosiła coraz mniejsze dochody, aż w końcu zabrakło zarówno środków finansowych, jak i zdrowia, by kontynuować twórczość. Zmarł w 1965 roku, spoczywa na małym cmentarzu pod Paryżem. Władysław Starewicz nie urodził się w blasku chwały. Pochodził z rodziny polskich uciekinierów, dorastał na Litwie, a całe dorosłe życie spędził w Moskwie i w Paryżu. Zawsze jednak marzył o Warszawie, sam uważał się za patriotę i Polaka, lecz jego miłość do ojczyzny nie była odwzajemniona. Po śmierci popadł w zapomnienie, niesłusznie. Powinniśmy bardziej dbać o pamięć o Władysławie Starewiczu, twórcy gatunku filmu lalkowego, innowatorze technik filmowych, entomologu z zamiłowania, wszechstronnym artyście, a przede wszystkim Polaku. Jeśli podobał Ci się ten film i chciałbyś więcej takich filmów, daj lajka, daj suba i napisz komentarz. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!